Dzisiaj Was zapraszam do Traisinen, czyli ośrodka trzech szczytów. Brzmi znajomo, ale mówimy o tym ośrodku, który znajduje się na granicy Austrii i Włoch. Mimo nazwy austriackiej jest to typowo ośrodek włoski po stronie włoskiej, chociaż granica przebiega przez góry tuż w pobliżu. Dzisiaj będziemy zjeżdżać spod szczytu Monte Elmo i pokażę Wam dwie trasy. Pierwsza to będzie trasa numer 16, a później 13. Zjedziemy do samego dołu, do miejscowości Verciaco. Zjazd z 2223 na 1918. Będziemy zjeżdżać najpierw niebieską trasą, która później zmienia się na czerwoną, ale jest tutaj też strumień, więc można sobie wybrać. A tutaj właśnie jest Monte Elmo 2433. A ciekawostka, tak zwany zegar słoneczny sekstenu. O co chodzi? Otóż okazuje się, że szczyty, które właśnie są w tamtej okolicy, tworzą naturalny zegar słoneczny. Zresztą ta tutaj ramka panoramiczna pozwala na zrobienie zdjęcia sobie z tamtymi szczytami i wygląda to w ten sposób, że z jakiegoś danego miejsca, jeżeli słońce się świeci, to padając na poszczególne szczyty można utrzymać zegar słoneczny. Z tego, co udało mi się tam znaleźć informacje, to chyba są godziny 10, 11, 12 i 1. Podobno największy zegar słoneczny na świecie. Przed chwilą też minęliśmy odbicie na trasę numer 12. Jest to trasa przy Odczyku. A tutaj jest dość ciekawa sytuacja. Zjeżdżając mamy taki bardzo pofalowany teren. I raz w dół, raz w górę. Świetnie to wygląda zresztą z krzesła, którym wyjeżdżamy tutaj na górę. Zresztą widać je po prawej stronie. Jest to krzesło 8-osobowe i całe 5 minut się wyjeżdża. Wspominałem Wam na początku, że jest dość sporo odnóg tutaj. My jedziemy, tak można powiedzieć, skrajną lewą stroną. Można też pojechać prawą stroną, niebieska trasa 16A. A w międzyczasie odchodzą jakieś czerwone, czarne trasy. A my jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie dochodzi gondola. Zresztą za chwileczkę będzie więcej o niej. I gdzie jest odbicie na trasę 13 i też trasę 11. To jest właśnie gondola, o której będziemy zaraz wspominać. Możecie tutaj zauważyć dojazd do górnej stacji. Także widać pozostałe wyciągi krzesełkowe, a my kontynuujemy zjazd. I tu jest chyba najbardziej stromy kawałek naszej trasy, ponad 30%. I jakbyśmy jechali prawą stroną 16, to właśnie dojechalibyśmy. One się tutaj łączą. Widać już dolną stację, z którego startuje właśnie krzesło, to 8-osobowe. Można by było kontynuować trasę i zjechalibyśmy właśnie do Verciaco. Ja zaś na filmie następnym pokażę Wam trochę bardziej okrężną i dużo dłuższą trasę. I jesteśmy na dole. Pokonaliśmy prawie 300 metrów różnicy poziomów. Przejechaliśmy prawie 1600 metrów. Średnie nachylenie 18,5, a maksymalne to w tamtym jednym miejscu, o którym wspominałem, było prawie 34%. No i przejdźmy sobie do następnej trasy. Wyjeżdżamy do góry gondolą, ponad 7 minut.
i będziemy sobie zjeżdżać naprawdę długą trasą, prawie 4-kilometrową. Będziemy zjeżdżać z 2044 na 1150. Widoki po wyjściu z budynku gondoli, górnej stacji i możemy zaczynać. Ten szczyt przed nami ma ponad 3100 metrów, no i góruje nad pozostałymi. Tutaj mieliśmy dwie stacje krzesła. Po prawej stronie, po lewej stronie minęliśmy też stację gondoli, którą wyjeżdżamy Sexten z miejscowości i ona obsługuje m.in. trasę 11, ale też pozwala na dojechanie do tras pod zegarem słonecznym. Jesteśmy na trasie 13, ona jest w tym momencie tożsama z trasą 14, która będzie szła prosto w kierunku właśnie dolnej stacji tego krzesła, które widzimy w tym momencie koło nas. A trasa 13 będzie odbijać się na lewo i są dwie możliwości. To jest ta trudniejsza droga, a można przejechać jakieś 60-70 metrów dalej i też jest odbicie na lewo, troszeczkę łagodniejsze. Zresztą widać, one się tutaj łączą. Niestety jest tutaj takie skrzyżowanie, więc trzeba uważać i jedni i drudzy powinni uważać. Można kontynuować, odbijając w lewo i tak jak ja tutaj właśnie na chwilę się zatrzymałem i zdecydowanie łatwiejsza jest tamta trasa. Nie ma takiego nachylenia jak w tym momencie, bo tutaj na tej ściance mamy ponad 40%. Fantastycznie widać zresztą te chmury. Dość długo musiałem czekać, żeby nagrać tutaj filmy, ponieważ te chmury jednak zdecydowanie były wyżej, zasłaniały sporo trasy, nie tylko tej, ale innych także, ale na szczęście trochę się rozwiały, rozrzedziły i można było spokojnie zacząć się kręcić. Efekt zresztą był, jak widzieliście przy pierwszej trasie 16, fantastyczny, ponieważ te szczyty, a poniżej taka warstwa chmur i miało się to wrażenie, że jeździ się ponad chmurami. Jeżeli mamy tutaj chwilę, bo jedziemy w lesie, to może wspomnę o energii zasilającej mnie. Jeżeli tylko macie taką ochotę, to linki do postawienia kawy są w opisie filmu. No i także przypominam o playlistach, zaglądajcie na nie, tam jest zdecydowanie więcej ośrodków przedstawionych z licznymi trasami, z licznymi filmami. Także zachęcam Was jak najbardziej do przeglądania, do klikania w przycisk playlista. Ośrodek Draisinen jest usytuowany w Dolomitach Sestońskich i z ciekawostek. Nazywa się to Draisinen, 3 szczyty w tłumaczeniu. Brzmi po niemiecku, jest po włoskiej stronie, ale cały ośrodek wcale nie leży w pobliżu Draisinen. Szczyty, tak zwana widokówka Dolomitów, są oddalone od tego ośrodka. Zresztą tam żadnych tras narciarskich koło Draisinen nie ma. I z tego, co mi się wydaje,
to właśnie spod szczytu, z którego myśmy w tym momencie zjeżdżali, czyli tak zwanego Monte Elmo, nie da się zauważyć tych Draisinen. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dopiero z następnego miejsca, gdzie są usytuowane górne stacje 40 i 41, to pewnie przy dobrej pogodzie te szczyty można zobaczyć. Przed chwilą widzieliśmy takie strzeliste, dolomitowe szczyty, dość ostre, a teraz patrzymy na bardziej zaokrąglone szczyty i wydaje się, że są one takie bardziej malutkie przy tych strzelistych, dolomitowych skałach. No, okazuje się, że przed nami te góry dochodzą do 2500 metrów. Film był kręcony w styczniu, w połowie. No jak widzicie, dość dobrze ośnieżone są stoki, zadbano o to. Za to naokoło, jak widać, niespecjalnie zima pomaga. Raczej śniegu naturalnego brak. Zresztą naśnieżanie widać także po niektórych drzewach. Dość przyjemna nam się trasa zrobiła, nie ma tu zbyt dużych różnic, nachylenie tak mniej więcej stałe. I za chwilkę będziemy wyjeżdżać już na polanę. Kończy się jazda przez las, a pokonaliśmy już ponad 3,5 kilometra. Dojeżdżamy zresztą do dolnej stacji gondoli. Mamy także po lewej stronie budynek, gdzie są m.in. kasy. No i mamy też widoczny już przed nami parking, na którym bardzo dużo Polaków spotkałem. Była dość spora różnica, gdzie w Austrii było bardzo mało Polaków. Przyjechałem do Draisinen i wszędzie byli Polacy. Różnica poziomu w 920 metrów, ponad 4 km zjechaliśmy, średnie nachylenie 22% i na tej jednej ściance, którą można ominąć, pewnie było to 43. A ja pozdrawiam i zapraszam na następne filmy. Cześć, Marek.